Siema, siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam ponownie. Dzisiaj znowu błąd 8, ale tym razem w ekspresie Nivona. Kawał dobrej maszyny. Model 960. Ekspres dostarczony w kilku kawałkach. Bok nie włożony, ponieważ jak tu spojrzycie, zaparzacz nie wchodzi. Zeznania klienta. Błąd 8 plus prośba o sprawdzenie temperatury kawy, gdyż klientowi wydaje się, że kawa jest za zimna, ale to może być jedno z drugim powiązane. Zaparzacz wygląda ok. Nic tu mądrego nie wymyślimy, ponieważ mamy to wszystko w kawałkach. Chyba nie jest nic połamane na szczęście na pierwszy rzut oka. Także ponownie błąd 8. W ekspresie Nivona, który kiedyś był powiązany, firma Nivona była kiedyś powiązana z firmą Jura, ale to było dawno. Natomiast tu błąd 8 to z reguły jest dużo poważniejsza usterka i dużo więcej roboty. Także zapraszam Was wszystkich. Kontynuujemy. Zaczynamy kolejną naprawę. Słuchajcie, ekspres ładny, ekspres piękny. Trochę brudny, ale to obstawiam, że taka maszyna może stać w biurze. Ponieważ zaparzacz nam nie wchodzi do ekspresu, to jakby zaczynamy od rozebrania napędu. Pozbywamy się tacek. Tradycyjnie już jak zawsze na początku. Pozbywamy się wężyków. No i co? Jeszcze zbiornik wody. Nie przejdzie mi to tu. Na bok. Na bok. No i słuchajcie. Rozkręcamy go. Czy klient nam zostawił kawę? Zostawił. Tackę też sobie stąd zabierzemy. Niech ja tu się rozejrzę. Niech ja się tu przyjrzę. Tu są zaślepki, już widzę. Rozkręcamy! Słuchajcie, tak żeby Wam to troszeczkę wytłumaczyć, tu mamy taką wpinkę na dwa wkręty. Te wkręty są pod gumkami, które tam widzieliście pewnie w przyspieszonym tempie jak ściągałem. Wyciągamy te dwa wkręty, podważamy po bokach, trochę szarpiemy, bo to się klei. Wyciągamy. Kolejne wkręty. Raz, dwa, trzy. Zdejmujemy klosz. Po zdjęciu klosza tu wyplatamy przewód. Delikatnie. Mamy odpięte czujniki wykrywające ziarna w kawie. Mamy dostęp do elektroniki, ale nie to nas na ten moment interesuje. Więc jedziemy dalej. Dwa kolejne wkręty. Przyznam szczerze, dawno nie rozkręcałem tego modelu, więc troszeczkę tutaj pewnie będę błądził. No ale wreszcie coś ciekawszego niż rutyna i rutynowe naprawy. Ja obstawiam, że trzeba ściągnąć to, tu dwa wkręty już mamy wykręcone. Nivona to fajnie ma przemyślane te wszystkie osłony. Oczywiście, jak to powtarzam zawsze, z wyczuciem, ale wszystko nam ładnie schodzi. Co my tu mamy? Ano, mamy grzałkę, mamy zawór ceramiczny i młynek, czyli jakby wszystko standardowo. My musimy jeszcze dostać się do tego boku i to na pewno. Dlaczego nie jest tak jak w DeLonghi czy Saeco? Dlaczego ten kabel nie może się odpinać? Ile by to ułatwiło? No ale kto powiedział, że będzie łatwo?
Wykręcamy front. Czy to wystarczy, żeby zdjąć przód? Obstawiam, że nie. Bo szczerze mówiąc nie pamiętam, jak on tu schodzi. Czy tu nie ma jeszcze wkrętów? Nie ma. Być może do góry nie idzie. Być może musimy ściągnąć ten panel, ale nie sądzę. Tu jest jakaś zaślepka, to jest światełko. Tu wkręt jest odkręcony. Słuchajcie, generalnie na pewno będziemy się też od wewnątrz dobierać tutaj do osłony. Tam jest zawór drenażu, który też pewnie, podejrzewam, będziemy wymieniać, jak już się i tak dobieramy do przekładni, ale przekładnia jest z tej strony, więc siłą rzeczy musimy się dostać tu. Aha, to całe schodzi. Tylko chcecie mi powiedzieć, że to całe schodzi aż z panelem? To by było bez sensu. To by było strasznie bez sensu. Ale to tak strasznie bez sensu. Tu jest czujnik. Co mi dały te dwa wkręty? Nic mi nie dały. No nie mówcie. Tylko mi nie mówcie, że to się ściąga razem z ekranem, bo się zapłaczę. Nie chcę być inaczej. Pięć seta. Nie wiem, czy chcecie to zobaczyć. Co ja tu muszę wykręcić? Gdzie lecisz? Co ja tu muszę zrobić? O ile w ogóle brnę w dobrym kierunku, bo tej pewności nie mam. Ale dobra, na razie nie idźmy się wspomagać schematami, choć byłoby to bardzo rozsądne. No ale idźmy na razie na czuja. Idźmy na razie na czuja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie to niewiele. Bo przecież ja chyba nie powinienem to wyjąć stąd, czy nie? To się zaraz okażemy. Nie, takiego modelu to, tak jak wam mówię, rzadko, to chyba w ogóle nie rozbierałem, nie przypominam sobie. Ale to nie może tak być, no nie wierzę, że to tak jest. Dobra, zerknę, żeby nie robić sobie za wiele roboty, bo tak jak wspominam, z czasem bywa różnie. Jestem, słuchajcie, nie sądziłem, że schowają, ale schowali. Tutaj jest wkręt. Musimy tutaj wejść brutalną siłą. Rozciąć tą naklejkę, bo nam wyłazi z całym panelem. Dobra naklejka, no niestety musimy ją spsuć. O. I poluzujemy, mam nadzieję, ten panel, bo oto nam się rozchodzi, ale czy my go poluzujemy na tyle, żeby zdjąć bok, to się właśnie dowiemy. Bo ja trochę w to nie wierzę, że to tak pójdzie teraz już gładko. Poluzuję. Panel jest tu. Ale trzyma? Jak wściekły. No na czym on trzyma? No to jest pytanie. Aha, dobra, to był dobry plan. Wykonany niechcący, ale dobry plan. Wyskoczyły nam uchwyty ekranu. Takie tu są zabezpieczenia, ponieważ to jest na dwóch takich tyczkach. Nie wiem, czy będziemy to ściągać, to się okaże. Raczej mam nadzieję cichą, że nie. Ale nadzieja matką głupich, więc... No weź, nie rób sceny. Hej, halo. Możesz? Liście, proszę, no. Jakieś takie drobne rzeczy mnie irytują, no ale... Co zrobisz? Kurde, no. 2 hours later. Oj, no proszę cię, no. Cieszę się, że nie mam ujęcia z góry w tej chwili. Byście zobaczyli moją nieporadność.
Ekran nam lata, tylko czy coś nam to dało? Jakby pomału do celu. Ja wam powiem tak, nie wiem czy to widzicie, zobaczycie jak wyciągnę. Wyjmijmy te prowadnice. Najwyżej będę tego żałował. To czy one mi wyjdą? Nie. No nie. Kurczę, ale to wcale nie zmienia faktu, że ten ekran nie schodzi. Znaczy ten panel. Czy tu jest jeszcze gdzieś tajna śrubka? No nie wierzę, no przecież wszystko tu się już zgadza. Ale tu nic nie wolno szarpać. No pewnie jest gdzieś tu pod spodem jeszcze, jak cię znam. A może cię nie znam. Słuchajcie, idę jeszcze raz zerknąć na schemat i nie idźcie nigdzie. Kurczę, 2 śruby. Obecny. O co tu chodzi? Kręcę sobie coś, żeby nie było nudno. Wykręciłem. Weźmy tutaj nasze narzędzia. Czy to ma iść do góry? Może? Coś śliga. Sprawdźmy. Uśmiech sukcesu. Czyli nie jest to takie głupie. Tylko trzeba wiedzieć. Kafe romantika. 100% osób mówi kafe romantika. W sumie też ładnie. Na półę mamy dostęp do ekranu, który... O, teraz wam mogę pokazać. On jest na 2 takich prowadnicach, nazwijmy to, które są przykryte. Już mi sam box chodzi. No to jest zabezpieczenie, żeby nie wyjechały do góry. Prosta rzecz. No i jesteśmy w domu, mile państwo. Delikatnie, bo ja już widzę. Wy zaraz zobaczycie. Staram się nie szurać. Mamy tutaj wiązki, niewiązki, wężyki, to wszystko trzeba odpiąć. Wracamy. Wszystko się rozpada, ale przeżyjemy. Przeżyjemy to. Zacznijmy od wężyka wody. O matko, jaki on tu zakamuflowany. Odepniemy sobie od przepływomierza. Teraz zobaczycie o co chodzi. I te wszystkie przewody chyba będzie najprościej nam odpiąć tu. Choć pewności o tym, co mówię, nie mam. Na pewno tutaj to jest przewód zasilający do pstryczka tak zwanego. Wypinamy. Co my tu dalej mamy? Proszę państwa. 1 000 000 przewodów. Czy one są opisane? No pięknie. Uwierzcie mi na słowo, ale każde gniazdo ma taki, to już też nie jest na moje oczy, mikroskopijny napis Beam Level 1 Powder. Dalej nie widzę. Wiek, wzrok już nie ten sam. No ale skoro mamy opisane, to zobaczmy co ja tu odpinam. Power, offload Matko, ile ja muszę tu odpiąć tych rzeczy. Tego akurat nie musiałem odpinać. To wpinam z powrotem, bo to nie ta wtyczka. Muszę odpiąć ten przewód, czyli water level, czyli czujnik wody. Delikatnie. Mamy to. I muszę odpiąć water illumination. No proszę państwa, światełko. Bajery są w tym zakresie. I pająk
odpięty. Dajemy go na dół. Zbiornik wody był tu przypięty najprościej, tu jest schowany przepływomierz, czyli element mierzący przepływ wody w najprostszym uproszczeniu. Tu już widzimy, ja Was przybliżę, spójrzmy to w zbliżeniu. Jakiś wskaźnik. Widać, że tu są zaschlaki z kawy, co oznacza, już Wam mówię co, jakieś kawałki, tego jest tu sporo, jak widzicie. To jest wszystko zaschnięta kawa, co oznacza, że na tą stronę przekładni, tu jest schowana przekładnia, zaraz to zobaczymy, na tą stronę przekładni przedostawała się kawa, co sądząc po tym, że tu nigdzie żadnych wycieków nie widać, żadnych zwapnień na wężykach, wskazuje nam jednoznacznie, i to mówię już z doświadczenia, wskazuje nam na to, że przepuszcza zawór drenażu. Zawór drenażu to jest takie ustrojstwo, są różne rodzaje, ale one generalnie różnią się szczegółami. To jest takie ustrojstwo, to są dwa, który podczas parzenia kawy powoduje, że ta kawa leci do filiżanki, a po zaparzeniu kawy spuszcza ciśnienie z obiegu do tacy. Jeśli ten zawór przepuszcza, on tutaj paruje, on tutaj zapycha, z drugiej strony za chwilę zobaczycie wszystkie te elementy pracujące plus sam siebie, no i następuje błąd 8, czyli błąd przekładni. Ekspres go sygnalizuje w momencie, kiedy albo nie działa silnik, jest zatarty, albo jest tyle już tam sypu kawowego, że no nie ma to siły pracować. Pomiar pracy silnika w Nivonie jest tak samo jak i młynka na podstawie oporu, a jak rośnie opór, to rośnie nam prąd. I na tej podstawie, gdy ten prąd wzrośnie na silniku do zbyt wysokiej wartości założonej przez producenta, czyli jest zbyt duże obciążenie, no to wtedy ten ekspres sygnalizuje błąd. Powodów może być jeszcze kilka innych, ale to będę Wam jakby na bieżąco pokazywał, o co chodzi. Tu możemy jeszcze zajrzeć, zdjąć pokrywę, ona jest na takich 3 zatrzaskach. Zdjąć pokrywę przekładni, ale tylko tutaj tej zewnętrznej części. Nie wiem, czy mam do tego najszczęśliwsze narzędzie, ale spróbujmy. O! Bardzo delikatne są te zawleczki, trzeba uważać. Dlaczego nie chcę wejść zaparzać, to Wam też zaraz powiem. Ponieważ ta przekładnia nie pracuje prawidłowo i ona się nie ustawia do pozycji neutralnej, czyli w takim momencie, kiedy zaparzacz jest zapięty, gotowy do pracy. Jeśli ona nie wróci do pozycji neutralnej, no to mamy błąd, zaparzacza nie włożymy. Właściwie w Nivonie niewiele da się zrobić poza mechanicznym jej przekręceniem. Słuchajcie, ja zmienię ujęcie. No tu jak widzimy mikroswitche, jeszcze właśnie jedna ważna rzecz. Te mikroswitche też potrafią się złożyć. To kółko się kręci na podstawie wciskania tych 2 mikroswitchy. Ono ma tutaj takie, to Wam pokażę później, ono ma takie tutaj wybrzuszenia. Ekspres wie, w jakiej pozycji jest przekładnia napędu. To też potrafi się wyrobić, ponieważ ten mikroswitch przy każdej pracy ekspresu, przy każdej pracy silnika jest wciskany, wyciskany, wciskany, wyciskany. Potrafi po pierwsze zaśniedzieć od wilgoci, która tutaj jest na bank. No teraz to oczywiście jest wszystko suche, ale było wilgotne. Potrafi się po prostu uszkodzić, ponieważ to jest zwykła blaszka na sprężynce. Zmieniamy ujęcie, zmieniamy stronę ekspresu, musimy wymontować całą tą przekładnię. Za chwilę wracamy. Słuchajcie, praca pracą, ale kawa musi być, więc łyczek, ale gorąca. Kawę bierzemy z planu. Co my tu musimy zrobić? Te wszystkie wkręty czarne, które tu widzicie, osłona zaworu drenażu. Tu nie wiem, czy widzicie, ale spróbuję to wydłubać. O, w kółku napędowym, które ten zawór otwiera, mamy takie niespodzianki. Zaraz Wam to pokażę. Wszystkie te wkręty, które widzicie, poza 2 najwyższymi, musimy wykręcić, więc
łyczek naszej kawy. O tej kawie powiem wam chwilę później, bo teraz mamy zbliżenie. Żeby was nie zanudzać, rozpędzamy się i kręcimy. I słuchajcie, tak żeby uzmysłowić, co waży w ekspresie, to spójrzcie. Jesteśmy w 2/3, myślę. Trochę jest tego złomu. Zabieramy. Gdzie lecisz? Wszystko mamy odkręcone. Tu widzicie osłonę zaworu drenażu. Ciekawostka, jak on teraz będzie wyglądał. To, co mówiłem, że przeczuwam. Widać, jak tu się już lał szlam, zaschnięte. Klejuszek, nie wąchajmy go. To nie jest wada, słuchajcie, to nie jest wada, to jest po prostu naturalne zużycie. To wszystko to jest zużywający się ten zawór drenażu. Ja go często przyrównuję może do klocków hamulcowych w samochodzie, może do sprzęgła, bo to się nie zużywa tak szybko jak klocki hamulcowe, ale też nie zużywa się tak wolno jak sprzęgło. Wspomnę to po raz kolejny. Jeszcze chwila, będziemy mieli trochę lepszy sprzęt, będę miał. Tu wszędzie pełno, zaraz wam to pokażę. Ja to tutaj z tej strony wyczyszczę, natomiast to jest doraźne, to jakby ten zawór jest do wymiany. Słuchajcie, żeby wam tak zobrazować, co ja tutaj z tego zaworu wyciągnąłem. O. I to absolutnie nie traktujcie jako wady, tylko naturalne zużycie. No ja to powtarzam, ekspres trzeba trochę traktować jak samochód. Pewne rzeczy się zużywają, tu też jest silnik, tu też jest ciśnienie, gorąco, para, woda. To wszystko ma wpływ i nic nie jest wieczne. Pytanie tylko, w których ekspresach jest to bardziej wytrzymałe, w których mniej. Niwona, ja zawsze chwalę te ekspresy. Całkiem dobry sprzęt. Słuchajcie, z tej strony wszystko. Wracamy na drugą stronę. Zaczepiając kabel o wszystko, no tak jak mówię, naprawdę nie jest to skomplikowane. Ten kabel jest tutaj dobrze przymocowany, można za niego szarpnąć, oczywiście nie powinno się, ale tu się nic nie wydarzy, on jest skręcony mocno, ale gdyby był odpinany, ja już nie mówię niezależnym serwisom, żeby producenci ułatwiali, ale przecież oni jako autoryzowany serwis gwarancyjny naprawy też się z tym męczą. No ale jest jak jest. Napijmy się kawy. Może kilka słów w tak zwanym międzyczasie na temat kawy. Czekajcie, przyniosę kilogram. Palona 14, przepraszam, marca. Nasza kawa, polecamy wypijać ją przez najbliższe 12 miesięcy od palenia. To jest mieszanka 85% arabiki, 15% robusty. Arabika jest według mnie kawą przereklamowaną, kawą kwaśną, a ja nie toleruję kwasowości w kawie. Robusta jest kawą gorzką. Robusta ma dużo więcej kofeiny. Tak a propos kofeiny. I robustą się balansuje kwasowość arabiki i dodaje kopa kawie. Ponieważ arabika ma około 0,5% kofeiny, to jest również oczywiście zależne od odmian, od krajów. No ja tą kawę uważam za najlepszą kawę, jaką piję. To jest wynik jakichś tam kilku lat doświadczenia, próbowania wielu kaw. To jest kawa niedostępna w sklepach. Nie piję żadnej innej. Kłamię, jak jestem gdzieś w gościach. Nawet jak byłem, pozdrawiam tu serdecznie, u wielkiego elektronika u Szymona. Piłem lawacę, już nie pamiętam którą. Też była dobra, była mocna, to pamiętam, albo już rzadko na mnie kawa działa. No ale ja jakby dla mnie to jest top.
Mamy tą kawę w sprzedaży, co prawda głównie ją wypijamy, my nie zajmujemy się handlem kawą, ona jest niejako, bo czasami klient odbierając ekspres po naprawie od nas chce mieć od razu jakąś kawę. Jest to kawa droga, ale nie jest bardzo droga, co znaczy może źle mówię nawet, może źle wam to mówię, ona nie jest bardzo droga. Patrząc na kawy marketowe, te lepsze, które nie dorastają według mnie do pięt, to nie jest droga. Macie dokładny opis na naszej stronie internetowej tej kawy, z jakich krajów pochodzą te ziarna. Gdyby ktoś był zainteresowany spróbowaniem, zapraszam do nas. Możemy zbić piątkę na pisie kawy. Zawsze bardzo miło was ugoszczę. Można ją u nas kupić na miejscu. Wysyłkowo raczej na razie nie sprzedajemy, ale jak będzie was to interesowało, będziecie chcieli spróbować, czemu nie? Piszcie. Piszcie w komentarzach, piszcie do nas. Mamy ją tylko w kilogramowych paczkach. Mieliśmy paczki mniejsze, ale nie ma to sensu, słuchajcie, bo to drogo wychodzi w stosunku do kilograma. Jak potestować kawę, to kilogram. To naprawdę trzeba popróbować, posmakować, poregulować młynek. No ale dobra, rozgadałem się o kawie, ja tak mogę długo. Zwłaszcza jak ją piję. Kawa na bok. I co mamy robić? Dobieramy się do napędu. Jeszcze tutaj tak. Wypinamy przewody. Tu są takie zakręcajki. Wypinamy przewody, żeby nam się tu nic nie urwało. Ten drugi wężyk od przepływomierza. Też możemy gdzieś go sobie tu... Niech sobie wisi. Słuchajcie. Czynimy rzeźnie, jeszcze tylko spojrzenie, tak, rozpleść trzeba wszystkie przewody, żebyśmy nic nie urwali. Powiem wam, szukanie potem, który na przykład jak szarpniemy z tych przewodów, bo jak się zerwie całkiem, no to pół biedy, widzimy, że się urwał. Natomiast jak zerwie się w izolacji i nie widać, no to potem jest, szukaj pan wiatru w polu. Tu mamy poluzowane, tu mamy wyciągnięte, tego na razie. Zastanawiam się, czy wam tego nie pokazać. Tak, najważniejsze jeszcze to spust z zaworu ceramicznego. Nie złamcie tego. W niektórych modelach jest to już wpinane. Tutaj trzeba ściągnąć zacisk. Ten wężyk na bank jest zaschnięty, więc jeszcze dobrze jest go złapać, poruszać trochę, żeby się rozkleił. I do góry. I jego możemy gdzieś sobie tu wcisknąć, jak to mówią. No i co? I teraz nie będę już tam wracał. Od środka próbujemy wypchnąć zawór, ale on nam nie idzie. Sorry za ten ruch, bo oczywiście jak chcesz wymontować element ekspresu, to wypniesz wszystkie śrubki. Taka rada. Wracamy. O! Dygamy. O! Coś tu się blokuje. Wszystko tu trzeba robić delikatnie. Ja to robię 55-tysięczny raz. I zawsze uważam, czy to nam nie zaczepi. Może tak, może nie. Ten wężyk nam przeszkadza. To go stąd. Potem tylko trzeba pamiętać, gdzie który był, ale to jakby... Plusem nagrywania jest to, że mogę sobie to otworzyć, a poza tym no będę pamiętał. Coś tu jeszcze pręży. Coś tu jeszcze pręży, nadwyręży. Dobra, idziemy. O! O, pykło, cykło. Ten wężyk nadal mi przeszkadza, ale już nie aż tak. To sobie dajmy do góry. Czy tu na pewno nie ma jeszcze? No nie ma. Nie ma śrubki żadnej, bo to by nam nie poszło. Może ja wyjmę te spinki, jak mi się uda, bo one mi tu przeszkadzają. Wyrwiemy chwasta. Jeden. Widzicie? Czemu mi nie mówicie, że ta osłona jest odkręcana? Widzicie? Mówcie. Amatorka. Amatorka, po prostu amatorka. No dobra, niewiele się zmieniło w kwestii chęci wydostania się tego.
No tak, no, wężyk przeszkadza. Jak tu jeszcze idzie ten spust? A, bo on idzie na gumie, czyli to musimy dać do góry. O! To nam wyjdzie. Przewód do góry, żeby go nie urwać. I jak widzicie, to jest spód na bok. Na kawę zawsze chwilka. I mamy dziubdziusia wyciągniętego. Jak widzicie, dużo. O, tu jest nawet jeszcze mokre, czyli tu dużo się działo. Czekajcie, ja to sobie tu ogarnę, zbliżę trochę wam widok, pozabieram zbędne rzeczy i wam powiem więcej. Chwila na porządek. No i słuchajcie, no tak tu trochę sprzątnąłem, nie bardzo, bo tu zaraz będzie to samo. Jak przyjrzycie się tutaj, jak nie będzie wam nic zasłaniać, wszędzie tutaj są ślady wycieków, przecieków. To jest normalne, to on jeszcze pracował, ale to wszystko spowodowało to, co zaraz zobaczycie, sklejenie się tej przekładni, to wszystko, cała ta sprężyna, to wszystko jest w zaklejonej mokrej kawie. Wyjmijmy tę prowadnicę kołową, o, widzicie? To wszystko się klei, to wszystko kiśnie. Oczywiście wy tego nie pijecie, to nie ma kontaktu z kawą, ale na te wszystkie elementy ruchome to wpływa. Śrubokręt, podważamy koło, nie wiem jak to nazwać, nie znam wszystkich fachowych nazw, przyznaję wam się. To koło z takimi, zaraz wam pokażę, wypustkami, które ma informować ekspres, w jakiej obecnie pozycji znajduje się przekładnia napędu, a co za tym idzie zaparzacz. O, jak spojrzycie, tu są dwie takie wypustki, czyli kręcąc się to kółko robi w mikroswitchu takie pyk pyk. Z drugiej strony jest taka podłużna, która koło kręcąc się przez dłuższy czas wciska mikroswitcha, w tym przypadku tego. I to pracuje mniej więcej na takiej zasadzie. Klik, 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 klik. Mam nadzieję, że wam to zobrazowałem jakoś sensownie. Pozabierajmy ja sobie tu, słuchajcie, może nie najpiękniejsze pudełko na te brudy wezmę, bo to będziemy zaraz myć. Tu jest jeszcze taka guma. To są rzeczy wtórne, które będziemy za chwilę szli myć. Zabieramy ten syf. To jest to, co wam wspominałem. Trochę się trzeba w tym grzebać, tego ręce się wysuszają, ale no jakbym to robił w rękawiczce, to już bym miał rękawiczkę do wyrzucenia. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, to są rękawiczki, jest wtorek, jak to nagrywam, są rękawiczki od piątku zeszłego. Jeszcze nie ma tragedii, no ale jakby sami widzicie, to te założyłem dzisiaj. Ale nic to, słuchajcie, ja zawsze robię tak, że zanim dobiorę się do napędu, to pozbywam się zaworu drenażu. To jest zawór drenażu, jakby widać podobieństwo. Wypnijmy ten wężyk, jak nam się to uda, zawleczka do koszyczka, pyk. Teraz tak, ta guma, damy ją nową. O, i tu widać różnicę, już wam pokazuję. Mam zawór drenażu tego typu, widzicie? Ta końcówka się różni. One działają na tej samej zasadzie, natomiast różnią się końcówką, bo ten drenaż działa też ze starymi Siemensami, które tu mają zamiast gumy taką podpinaną kopułkę. Natomiast proszę nie spadać. Natomiast tu mamy ten sam typ drenażu, jak widzicie, nowa guma, którą pewnie, jak znam życie, będzie trzeba dociąć, ale lepiej jak jest za długa niż za krótka. No
część na bok. Teraz słuchajcie, czeka nas walka z rozpięciem tego drenażu. Tu można sobie ten syf od razu posprzątać trochę śrubokrętem. Wywalamy tą sprężynę. To przesuwamy na dół, tak w chwili jest pozycja otwarta i teraz musimy cofnąć to, żebyśmy nie połamali tych, jakby to są mocowania zaworu drenażu. Miałem ostatnio ekspres, w którym klient próbował to zrobić od tamtej strony ekspresu, czego nie polecam. Da się to zrobić, ale nie polecam. Ale połamał te uchwyty. Cała rama do wymiany. Samej ramy, z tego co ja pamiętam, nie da się kupić. Trzeba kupić całą przekładnię, a to są po prostu koszty. Słuchajcie, to może będzie wyglądało nieporadnie, bo robię to w pozycji nienaturalnej, ale chcę, żebyście widzieli. Tutaj sobie zawsze próbuję włożyć śrubokręt. Oczywiście zawsze można najpierw spróbować to cofnąć, ale to właściwie nigdy nie idzie, zwłaszcza jak jest taki pozalewany. Tu grzebiemy tylko w zaworze drenażu, więc nie przejmujcie się, jeśli widzicie, że coś się łamie, bo ten zawór jest do wyrzucenia. Jak widzicie, tu się ustawiło na zaczepach. O, jak widzicie, to wychodzi. Możemy sobie poparzyć. I mamy wyciągnięty zawór. Sprzątamy śmietnik. Tą stronę mamy zrobioną. Słuchajcie, ja wam powiem, co robię, bo narobi się tu bajzlu. Generalnie, zanim przejdę na drugą stronę, zapsikuję sobie odtłuszczaczem. O chemii, jakiej używam, zrobimy też jakiś osobny odcinek. Odtłuszczaczem to wszystko zapsikuję, żeby to już sobie pracowało. Przechodzę na drugą stronę. Tu mamy 3 wkręty po zdjęciu tego kółka. Jeden. Drugi. Trzeci. Jak trafimy, to będzie trzeci. Jest. Wkręty na bok. I wyciągamy. I mamy dostęp do całej przekładni. Silnik, zębatki. I teraz sprawdźmy. To powinno dać się przekręcić, może niekoniecznie bardzo lekko, ale jak widzicie, czekajcie, ja już wrócę do ujęcia. Teraz będziecie widzieć, próbuję to przekręcić. Nawet wyjmijmy zębatki. Dobra. I no nie ma opcji. Tak to jest zaklejone. Spróbujmy za pomocą szczękościsku. O, widzicie? Już mam chwyt mocniejszy. Poza tym to się rozkleiło. Więc wybijamy. To powinno wyjść, ale wybijamy czpień napędu. Wyciągamy zębatki. Te czpienie też wyciągamy. Nie wiem, czemu ciągle mówię wyciągamy, robimy. Tak jakby nas tu było 10, ale jestem sam. Lampa na bok. Słuchajcie, wszystko to czyszczę. Tu jeszcze tylko wam zwrócę uwagę. Tu są 2 takie kulki, one mają niwelować wibrację silnika, nie zgubcie ich. To są te kulki stalowe. Zawsze mi się Shaggy przypomina i ten dowcip pewnie znacie, jak mówię o stalowych kulkach. Zaraz wyjmiemy też silnik. Ja to wszystko czyszczę, idę to myć, łącznie z tymi gadżetami. Wszystko to będzie wyczyszczone, wysmarowane i złożone do kupy. No i to właściwie będzie trwało, będzie nudne, więc rozpędzamy się, przyspieszamy i wrócimy do tego, jak będzie to złożone. Będę wkładał nowy zawór drenażu. Słuchajcie, wszystko umyte, wszystko wyczyszczone. W ekspresie tutaj, jak widzicie, zaraz zrobimy zbliżenie. Wszystkie elementy, gumka stara, wszystkie elementy
wymyte, wyczyszczone na tyle, na ile się dało. Gdzieniegdzie mogą być pozostałości smaru, ale to się nie ma co tym przejmować. To wszystko teraz osuszam, robię zbliżenie. No i słuchajcie, włóżmy sobie tylko tutaj zawór drenażu, żebyście widzieli, jak ja to robię. Dotknijmy sobie starą gumkę, żeby nie była za duża, rozmiar europejski. Coś takiego. Dobra. Stara do kosza. To za chwilę nowy zawór. Zawór podobnie jak wyjmując, wkładamy w tą stronę. To wszystko sobie musimy poukładać. Nic na siłę. Wysuwamy tak jak przy wyciąganiu. Tu się wszystkie te jakby miejsca między uchwytami muszą zgodzić. Dociskamy, wsuwamy do końca i szukamy sprężynki nowej. Tu jest nowa sprężynka. To do góry, to do góry i tu paluchem wkładamy sprężynkę. Ten zawór, żeby wam to pokazać, pracuje w taki sposób, że ciśnienie buduje się, wypycha go i domyka. Bardzo dużym uproszczeniu. Słuchajcie, ja to wszystko składam do przysłowiowej całości. Tu idzie ta gumka, spust ciśnienia. Przyspieszamy tempo, lecimy, składamy i wracam do was, jak to wszystko poskładam. Walka wiatrakami. Jak pewnie widzieliście, a może i słyszeliście, to już od Patryka zależy, co on tutaj pokaże z mojej walki. Nie było lekko. Zawsze jest ciężko to włożyć, ale tu było jakoś wyjątkowo. Czasami po prostu nie idzie. Czasami ma się gorszy dzień. Bywa. Najważniejsze to się nie denerwować, ale nie wiem, co Patryk wam pokaże, więc nie będę nic mówił, nie było tematu. Nie wracajmy do tego, zapomnijmy o tym. Powkładajmy sobie dla rozluźnienia spinki do przewodów. O, jedna, proszę, jak pięknie poszło. I druga. Przewody oczywiście będziemy tu układać na końcu, bo kluczem jest sprawdzić, czy to wszystko śmiga. Jak znajdę śrubokręt, ale to jak znajdę, a nie wiem, czy znajdę. Dobra, weźmy sobie ten. To jest stara uszczelka. Jak już ruszamy te uszczelki,
to je wymieniajmy. Zawsze przy wyciąganiu, przy wkładaniu ponownym może nam się coś podwinąć, coś podciąć. Po co nam to potem rozbierać? Wymieniając mamy pewność. Pewność to może za duże słowo, ale raczej należy zakładać, że będzie ok. Zawleczka. Wiem, zrobił mi się tu bałagan już trochę, ale słuchajcie, no nie da się w idealnym porządku wszystkiego zachować. Wsuwamy zawleczkę. Sprawdzamy, czy trzyma. To zabieramy. Ekspres odwracamy. Tu mamy to, tu mamy to. Jeszcze może przykręćmy od razu tą blokadę. Niech ja sobie tylko przypomnę, jak to tutaj było. Stawiam, że coś takiego. Ale tylko obstawiam, tak. Kręt. Ja zawsze wybieram najbrzydsze, idą tu do wnętrza ekspresu, żeby najładniejsze zostały na widoku. No jednak lepiej to wygląda. Odwracamy Gerda. Lekki nie jest. I teraz tradycyjnie tu będziemy myli później. Wszystkie te elementy odkręcane na samym początku przykręcamy. Mamy to skręcone, jak widzicie, nie przejmujcie się tym brudem, komorę tą wewnętrzną będziemy czyścić na końcu. Lampka out. Słuchajcie, wszystko jakby mamy tutaj załatwione. Przewody układamy, nie jeździmy po przewodach, to nieładnie. Bardzo nieładnie. To wszystko tu trzeba teraz wyplątać. Tu podłączyliśmy, wszystko sprawdzamy. Właśnie tak a propos, lepiej 2 razy wszystko sprawdzić, niż potem zalać cały ekspres. Z powrotem spust zaworu ceramicznego na miejsce. Kombinerkami do tego nieprzeznaczonymi będę się teraz pierniczył, a jednak nie, delikatnie, by nie złamać. No dobra, już zrobię to tymi. Czy ja się zawsze muszę tak męczyć? Weź sobie, człowieku, kombinerki odpowiednie. Z szerokim nosem. O, od razu lepiej. Na miejsce. Na miejsce. Rozplątać to tutaj mamy tak. Te przewody sobie damy na razie tu. To jest wszystko do testów. Słuchajcie, składamy to wszystko tak jak było. Ten film jest długi, bo i naprawa jest skomplikowana, no ale jakbym chciał to, czy Patryk jakby miał to pociąć, żeby to maksymalnie skrócić, no to nie zostanie zachowany jakby sens tej naprawy. No niestety, no niektóre naprawy potrafią trwać. Jeszcze sobie spójrzmy, gdzie jest wlot, gdzie wylot. No ile mamy to narysowane? Nie mamy, ale ja obstawiam, że tu jest wlot. A to się okaże, czy mam rację. Słuchajcie, z drugiej strony mamy wszystko złożone. Dobra, przyznaję się, byłem sprawdzić, czy dobrze to podłączyłem, żeby za chwilę tego wszystkiego nie rozpinać. Jest ok. Górne miejsce to jest wylot kawy. Pewnie mówiłem wlot, ale to u mnie normalne. Wylot kawy, wylot wody do pompy. Tu mamy wejście ze zbiornika. Wciskamy. Jak trafimy, to wciskamy. I słuchajcie, przewody tak jak były. Tu wszystko podłączone. Jeszcze jeden take a look tak zwany.
Ekranu nie musimy na razie przypinać, ważne, żebyśmy mieli zabezpieczony, żeby nie spadł, ale musimy przypiąć przewód od czujnika kawusi, ziarenek. To sobie tu ułóżmy tak, jak być powinno. I to mamy tu. Słuchajcie, odpalamy. Wszystko wygląda dobrze. Wszystko wygląda dobrze. Ja bym chciał wam teraz to jakoś pokazać. Czyli tak, tu mamy prąd. Nie przejmujcie się, że ten ekran tutaj tak wisi. Tak na razie musi być. Zanim go skręcę, sprawdzę. Wygrzebmy tutaj te śmieci ze środka. Oczywiście standard. Nie mogłem wziąć ręcznika od razu. Po co? Nie przejmujcie się, że ja to tak robię na podłogę. Tu codziennie po 2-3 razy odkurzam, bo ja chodzę po kawie. Tak co? Tu prawdopodobnie możemy mieć jakiś czujnik, chociaż nie widzę, ale włóżmy tą osłonkę, bo tu czasami jest magnes. Ekran jako tako się trzyma, jako tako. Idę po wodę. Przerwa. Wodę mamy. Wkładamy na czuja, nie widzę co robię, ale zaraz spojrzę. Nic się nie leje. Słuchajcie. Nadeszła chwila prawdy. To jest zawsze dreszczyk emocji. Jak zgaśnie światło, to coś źle podłączyłem. Wszystko tu mamy, klapkę, czujnik klapki, tu jest magnesik, to najwyżej zaraz położymy. Ognia. Brak zaparzacza. I teraz ja tu wciskam czujnik zaparzacza, ponieważ zaparzacz pewnie nam nie wejdzie, bo nie ustawiłem idealnie. A jednak, żeby nie być gołosłownym. Przebłysk geniuszu. Rzadko mi się udaje tak idealnie ustawić. Zamknij pokrywę. Czy tu jest mikroswitch? Nie. Tu jest czujnik magnetyczny. Tak, to jest magnes, ale jest owinięty izolacją, bo kiedyś mi spadł na zasilanie. To chyba wiecie, co się wydarzyło. O! Co mnie straszysz, chłopie? Chłopaku. System nagrzewa się. Czyżby sukces? Czyżby znowu nieustające pasmo sukcesów? Żartuję. Słuchajcie, pierwszy test. Nie wiem, czemu tak stukam. Nerwy. Nerwy. Czy to się udało? Te dźwięki to normalne. Z wężyków wylała się woda. Ekspres się zapowietrzył w tej chwili. Przynajmniej mam taką nadzieję. Napełnij system. Start. Przestał hałasować, czyli wypompował z siebie powietrze. Teraz tylko pytanie, czy popłynie? A to ty już nie zamierzasz się płukać. No to na żywioł z nim. Idziemy na żywioł. Od razu po naprawie. Czy będzie to naprawa od pierwszego strzała? Pięknie. Ale mamy animację cudowną. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Magic. Magic. Zaparzacz się zamknął. 110 ml. No, podpieram ekran na tej szklance. I słuchajcie, leci kawa. Nie ukrywam, jestem z siebie dumny. Od pierwszego odpalenia. Naprawdę jestem z siebie dumny. Słuchajcie. Oczywiście jeszcze tutaj porobimy testy. Poparzymy kawy, sprawdzimy, czy mleko się spienia.
pomęczymy go trochę, sprawdzimy pod kątem wycieków, ale sukces! Sukces! Piękna kawa. Także słuchajcie, ja go teraz testuję, sprawdzam, męczę na wszystkie strony. Parędziesiąt kaw, może przesadzam, 20-30 kaw na różnych ustawieniach. Mleko spienimy, najpierw na takiej miksturze płyn do naczyń z wodą, potem już takie ostateczne testy robimy zawsze na mleku, bo to jakby mleko pokaże nam prawdę. Skręcam go do końca, czyszczę, myję, pucuję i widzimy się na podsumowaniu. Podsumowując, podejrzenia się sprawdziły. Zawór kompletny, wymieniony, powodował wycieki, a wycieki powodowały zatarcie przekładni napędu. Wszystko wyczyszczone, wszystko wysmarowane, uszczelniacze wymienione. Klient zażyczył sobie jednocześnie przeglądu, więc wymieniliśmy wszystkie o-ringi, wymieniłem. No i wszystko śmiga. Słuchajcie, komisyjnie zapaszmy kawę, ale żeby zaparzyć kawę, to trzeba tą kawę wsypać. Więc kończąc już, kawa do pojemnika. Niech będzie tyle. Zamykamy kopułę. I słuchajcie, podjedźmy wyżej. Ekran się wygasił, powiedzmy. Nie wiem, jakie tu są poprogramowane ilości, nie będę klientowi tutaj zmieniał. No ale to będziemy najwyżej przerywać. Cappuccino. Moc na maksa. Mleko 3,2%, tylko i wyłącznie, najlepiej spieniające się. Pamiętajcie, w mleku spienia się tłuszcz. Widzę jakąś panią z warkoczykami Pocahontas i różowymi włosami. Co kto lubi? A gdzie jest pianka? Ja się zapytowywuję. Zróbmy trochę takie większe, powiedzmy. Przy tej wielkiej szklanicy 70. Dajesz, nie przestajesz. Fajnie to jest tutaj zobrazowane. No i teraz co? Jedziemy z mlekiem. Coś burczy, pewnie się nagrzewa. Pyk, 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 pyk. Idzie piana. Dajmy jej dużo. Teraz żałuję, że robię to na kawie testowej, bo w sumie takie cappuccinko bym sobie sieknął. Działa. Kończę na dziś. Dzięki za uwagę. Komentarze są wasze. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do komentowania. Do propozycji, ekspresów, tematów. Ja się z wami żegnam. To jest z wami Bartek z kanału Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć.